what is wrong and what is right. We keep moving. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Dzisiaj kończymy naszą przygodę z Cornwallią, ale zanim stąd wyjedziemy, obejrzymy ostatnie ogrody, które nas zaciekawiły. Z parkingiem w Pinatum Gardens nie ma problemu. Bilety rezerwowaliśmy z wyprzedzeniem. Koszt wejścia do 15 funtów od osoby. Dzieci i młodzież mają oczywiście zniżki. Zaraz przy wejściu mamy małą kawiarenkę, toalety, nie ma sklepiku z suwenirami, nawet nie kojarzy, by były magnesiki typowo z tego miejsca. Ogród podzielony jest na kilka mniejszych, każdy z własnym motywem i mamy na przykład tak zwany The Bridge Garden, do którego ścieżka prowadzi przez most nad stawem, a wzdłuż ścieżki poukrywane są różne posążki. Ogrody mieszczą się na obrzeżach największego miasta Cornwalli, Sound Ulster, oraz obok wsi piratów Charlestown, w których nieraz były kręcone zdjęcia do seriali czy filmów. Żałuję jedynie, że zabrakło nam czasu, by podjechać i zobaczyć tą słynną przystań. Dalej idąc, docieramy do ogrodu zimowego, w którym główną atrakcją jest statua majestatycznego jelenia, który chowa się wśród roślinnego buszu. Stamtąd można udać się na jezioro, by się zrelaksować i odpocząć, by wracając do parkingu znaleźć jeden z najpiękniejszych ogrodów japońskich, jakie widziałem w Wielkiej Brytanii. Jest nim sporo roślin sprowadzonych co roku z Japonii i projekt opierał się na zasadach Shakei. Większość terenu obeszliśmy w godzinę, przez co uważam cenę wejścia mocno wygórowaną. Jednak wstawione w różnych miejscach posążki czy też artystyczne rzeźby sprawiają, że co chwila nasze oczy dostrzegają coś ciekawego. Teraz śpieszymy się do angielskiej Riviery Torquay, aby zdążyć na wejście do jaskiń, które należą do Geoparku UNESCO. Także nie uciekajcie i podziwiajcie piękną stronę Wielkiej Brytanii oczami motocyklisty. To hide two different minds telling lies. That's how we stay alive. They keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. Oh, oh, oh. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different minds. You know just what to say to make it all okay. 'Cause I am too blind to see when you're in front of me. We keep moving. I jesteśmy w Torquay, w hrabstwie Devon, najcieplejszej części Wysp Brytyjskich leżącego na wybrzeżu angielskiej Riviery. Jest to chyba najbardziej znane turystyczne miasteczko Wielkiej Brytanii. Widać to po kotkach czy ruchliwym porcie. Pogoda w pełni dopisuje i jazda w korku nie pomaga, ale chcieliśmy zobaczyć centrum słynnej miejscowości i na szczęście zaraz się schłodzimy w Kent's Cavern Prehistoric Caves, jaskiń, które należą do Geoparku UNESCO.
Parking na miejscu jest, ale płatny. Trzeba opłacić przed wejściem do budynku, w którym jest restauracja i duży sklep z suwenirami. Koszt wejścia do jaskiń to 13 funtów od osoby. Dzieci i młodzież dostają niewielką zniżkę. Trzeba wcześniej rezerwować bilet, ponieważ nie ma możliwości wejścia na teren jaskiń bez przewodnika, ale dzięki temu możemy się dowiedzieć kilku ciekawych informacji na temat tych jaskiń, które są najważniejszym miejscem z epoki kamienia w Europie. Dowiemy się kilku ciekawych odkryć, jakie zostały tutaj dokonane, a w bonusie dowiemy się, jak starożytni tworzyli pochodnie, które paliły się wystarczająco długo, by przejść przez całe jaskinie. Cała wycieczka po 1-kilometrowej jaskini trwała około godzinę i robimy pętelkę, by wrócić do sklepu z suwenirami. Po zakończeniu możemy zjeść coś ciepłego w restauracji, o ile nie jest po 15:30, bo cały obieg zamyka się o 16:00, albo możemy udać się do tak zwanego leśnego szlaku, które możemy spotkać naturalnej wielkości niedźwiedzia, mamuta czy też kotecka szablozębnego oraz jak żyli ludzie w czasach prehistorycznych. Zmęczeni i głodni udaliśmy się do pobliskiego pubu The Cans, gdzie serwują naprawdę dobre jedzenie i nawet wybredny wegetarianin będzie zadowolony. Zostało nam jeszcze trochę czasu i udaliśmy się na arcypelag Annecy Cove, porobić kilka zdjęć i zobaczyć trochę z bliska wybrzeże Torki. Udajemy się na pole namiotowe, mieszczące się zaraz obok parku Dartmouth. Mieliśmy jechać przez środek tego parku, ale nawigacja postanowiła, że pojedziemy skrótem naokoło i nadrobimy dodatkowo 30 mil. Dzięki Karmi. Wasze algorytmy do wytaczania najszybszej trasy są najlepsze. No nic, zostawiam was na chwilę i zobaczymy się niedługo na polu namiotowym The Old Rectory Caravan and Camping Park, o którym opowiem za chwilę. Pole namiotowe znalazłem na stronie Pitchup i był to pierwszy raz, kiedy korzystałem z tego serwisu. Zawsze szukałem na mapach Google'a i nie zawiodłem się. The Old Rectory Caravan and Camping Park prowadzą bardzo mili ludzie. Właściciel okazał się starym motocyklistą i kolegą po fachu, więc od razu znaleźliśmy wspólny język. Pole czyste, trawa mogła być częściej koszona, bo była dosyć wysoka. Na miejscu są kabiny kempingowe do wynajęcia, pole namiotowe, miejsca dla przyczep czy karawanów. Prysznice są czyste, jak również toalety. Jest pralnia, do której mam pewne zastrzeżenia. Nie było możliwości podłączenia ładowarki do telefonu. Za noc zapłaciliśmy 18 funtów i zostajemy tu na 2 noce. Przy budynku użytkowym jest lodówka, zamrażarka oraz możliwość zakupienia ekologicznych jaj. Ogólnie polecamy to miejsce i dajemy 7 na 10. W kolejnym filmie będzie sporo jazdy po Dartmouth National Park, które bardzo przypomina Brecon Beacons, ale takie na sterydach. Zobaczymy dzikie konie, wodospady w Cantonking Falls oraz jezioro Fogging Quarry, przy którym można kempingować na dziko. Także nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia